Dla wszystkich człowiek. To jest jakąś dziwaczną chorobą. I myślę, że Bóg ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy trudno się nie śmiać w tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, śrubkę naciśnie i jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Ciekawe. Parafraza zdania o działaniach na zbiorach powiedzianego na wykładzie z algebry i logiki 1. Jeżeli czegoś nie ma na zewnątrz, to musi to być wewnątrz. Jakie to zdanie jest ładne. Jaka matematyka potrafi być inspirująca. Czy wszyscy słyszą? Czy ja mogę się poprawić? Tak. Okej. Parafraza zdania robię? na zbiorach Co? powiedzianego Nie, spoko. na zewnątrz, to musi to być wewnątrz. Przepraszam Nie ma was, na naprawdę. Macie spoiler? Zatkajcie uszy. Spoko. Nie, wcześniej, dosłownie przed, robiłem jeszcze nagranie, w sensie poprawiałem nagranie, tak żeby było głośniejsze, ale go nie puściłem, a stare zapisałem. Już działamy. O, dobra. To jest przed jakąś dziwaczną trąbą. I myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy trudno się nie śmiać w tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, śrubkę naciśnie i jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Ciekawe. Parafraza zdania o działaniach na zbiorach powiedzianego na wykładzie z algebry i logiki 1. Jeżeli czegoś nie ma na zewnątrz, to musi to być wewnątrz. Jakie to zdanie jest ładne. Jaka matematyka potrafi być inspirująca. Parafraza zdania o działaniach na zbiorach. Jeżeli czegoś nie ma na zewnątrz, to musi to być wewnątrz. Czegoś nie ma na zewnątrz, to musi to być wewnątrz. Jakie to zdanie jest ładne. Jaka matematyka potrafi być... Chyba bym wolała, w tej chwili myślę, że to jest na mój temperament. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Pani spróbowała. Tylko ja mam do Pani jedną prośbę, ponieważ już tutaj jestem i naprawdę mam okazję siedzieć przy tym stole. Chciałabym podać pewną wspaniałą wiadomość. W każdym razie według mnie jest ona prawdziwa. Czy Pani pozwoli, że ja się zabawię w Panią? Tak, Bardzo proszę. dobrze. Ale możemy nie zamieniać się krzesłami. Nie, może. Proszę bardzo. Otóż gdybym była na tym miejscu, powiedziałabym tak, proszę Państwa. Dla wszystkich człowiek należących do zbioru ludzi żywych istnieje taki człowiek, który należy do dodatnich ludzi żyjących lub istnieje taki człowiek, który należy do ujemnych ludzi żyjących. Uwaga! Na każdą funkcję, którą wykreujemy, nakładamy moduł wartości bezwzględnej. W ten sposób człowiek ujemny i człowiek dodatni o równej odległości od asymptoty człowieka równego 0 posiada tę samą wartość. Dla wszystkich człowiek należących do zbioru ludzi żywych istnieje taki człowiek, który należy do dodatnich ludzi żyjących lub istnieje taki człowiek, który należy do ujemnych ludzi żyjących. Uwaga! Uwaga!
celu miało wymierną w niekorzystną cenę. Było nią rozmycie wartości, zatarcie granic. Stało się niejasne, kto jest winien, a kto nie, co jest dobre, a co złe, co uczciwe, a co naganne. Straciliśmy moralną busolę. Busolę, bez której nie można prowadzić skutecznej i dobrej polityki. Dziś w demokratycznym państwie mamy wspólnego wroga. Jest nim fałsz i korupcja. Ludzie spragnieni są czystości w życiu publicznym. Musimy o nią walczyć niezależnie od poglądów politycznych. Zapraszam wszystkich do walki o czystość i o uczciwe reguły gry. Każdy człowiek, który wybiera światopogląd uczciwie, z własnego przekonania, zasługuje na szacunek. Natomiast niebezpieczne, powiedziałbym, dla jednej i dla drugiej strony, jest człowiek, który nie wybiera ryzyka, nie wybiera wedle najgłębszych przekonań, wedle swojej wewnętrznej prawdy, tylko chce się zmieścić w jakiejś koniunkturze, chce płynąć jakimś konformizmem. Ulny czy wypadki, ulny czy wypadki, ulny czy wypadki. Nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Przepraszam bardzo, że białe jest czarne, a czarne jest czarne. Białe, czarne. Białe jest białe, a czarne jest białe. Białe jest czarne, a czarne jest białe. Czarne, białe, czarne, białe, 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 białe. Szczególny wypadek, człowiek równy zero, inaczej nazywany człowiekiem granicą lub człowiekiem poza granicą. Obie formy się nie wykluczają, ale to wcale nie jest nowy koncept. Nie oceniam. Prawdę mówiąc, nic mnie to w tej chwili nie obchodzi. Przepraszam, że tak mówię, ale rzeczywiście własna osoba jakoś nic mnie teraz nie obchodzi. Dzieje się tyle wspaniałych rzeczy i fascynujących, a nasza codzienność jest frapująca i prawdę mówiąc... Dzień był piękny, ale Jonas tego nie widział. Obrócił płótno do ściany. Wyczerpany czekał, siedząc z rękami założonymi na kolanach. Mówił sobie, że nie będzie już nigdy pracował. Był szczęśliwy. Słyszał głosy swych dzieci, dźwięk wody, brzęk naczyń, Luis mówiła. Wielkie szyby drżały, gdy bulwarem przejeżdżała ciężarówka. Tam był wciąż świat. Młody, zachwycający. Jonas słuchał tego zgiełku, pięknego zgiełku ludzi. Z tak daleka ów zgiełk nie naruszał radosnej siły w nim jego sztuki, nie przeszkadzał myślom, których nie mógł wypowiedzieć. Milkły bowiem na zawsze. Ale one sprawiały, że był wysoko ponad wszystkim, w wolnej i żywej przestrzeni. Dzieci biegały po pokojach, dziewczynka śmiała się, Louise śmiała się także. Nie słyszał jej śmiechu od dawna. Kochał ich. Jakże ich kochał. Zgasił lampę. Tam, w ciemnościach. Czy to nie jego gwiazda wciąż świeci? To była ona. Poznawał ją z sercem pełnym wdzięczności i widział ją jeszcze, kiedy upadł bezgłośnie. To była chostka. Oświadczył nieco później lekarz, którego wezwano. Za dużo pracuje. Za tydzień będzie na nogach. Wyzdrowieje, jest pan tego pewien? Pytała Louise z nieswoją twarzą. Wyzdrowieje. W drugim pokoju Rato patrzył na płótno całkowicie białe, pośrodku którego Jonas napisał małymi literami jedno słowo. Można je było odcyfrować, ale nie wiadomo, jak należało je odczytać.
solitaire czy solidaire? Dowiesz, coś się popsuło i nie było mnie słychać. To powtórzę jeszcze raz. Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą. Ogólnie to jest koniec. Jeżeli ktoś chce tego posłuchać jeszcze raz, nie wiem, przemyśleć to, Świat notatki, beze mnie. to was tutaj zostawiam. Jeżeli ktoś chce sobie pogadać, może wyjść, nie klaskajcie. Doprawdy trudno się nie śmiać z tej Bo tak. dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, śrubkę naciśnie i jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Ciekawe. Parafraza zdania o działaniu na zbiorach powiedzianego na pokładzie z Albertu. Państwa, którzy wyjdą z sali,